związku z umasowieniem naszego sportu i jego osiągnięciami podąża poważny budowa. Sportowców montowane są coraz to nowe stadiony, hale, lodowiska i inne urządzenia sportowe. W nadchodzącym miesiącu piękny obiekt otrzymają sportowcy województwa warszawskiego. Będzie nim Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Sportowego w Wołominie. Na całość obiektu składają się... Zobaczyłem, że przysłuchuje się temu, co mówię, nie? Więc powiadam, Grzegorz ma taką fajną kobietę, a Zadziwka już się ścieka. Tak mówię, nie? I tu udałem, że ją dopiero zobaczyłem. I mówię jakby nigdy nic. Moje uszanowanie, pani Grzegorzowej. A ona? No nic, poszła sobie. Nad ranem Grzegorz wrócił z drogi i położył się spać skonany. No i wzięła go w obroty, co? Zaraz, lepiej było. Budzi się Grzegorz, a naokoło palą się gromnice. Myślał, że skonał w międzyczasie. Gromnice? Po cholerę. Poczekaj, gromnice, a teściowa z żoną klęczą i modlą się z książki. Ale numer. Grzegorz wyskoczył z łóżka i do drzwi. A teściowa do niego: stoi, grzeszniku, diabła z ciebie wypędzony. Ach, ciemnota. A Grzegorz co? To nic, dowiedział się, jaką głupią ma babę. Dobry numer. No to będziemy się turlać, chłopcy. No, mamy jeszcze No i co? No i nic. Autostop? Jasio Wędrowniczek. Lubię taki. Po co te nerwy, panie kolego, tak samego rana? Kolego? Koleś, ciapciaku. Dobra, dobra, dziękuję bardzo za podwiezienie i poproszę ognia. Do roboty? To się okaże. Co to w ogóle jest? Koniec świata!
Dzień dobry, piękne nieznajome. Dzień dobry, młodzieńcze. Czego chce? Nic. Mówi dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym skorzystać z łazienki. Proszę bardzo, jest wolna. Dziękuję. Panie są bardzo uprzejme. Należy to poniekąd do naszego zawodu. Stanowimy trio. Tańce charakterystyczne i egzotyczne. Mary, Judy i Doris. Kocham artystów. E, Czy nie zostały panie potraktowane zbyt brutalnie przez naszych kierowców? o, skądże znowu wysiadłyśmy na naszą własną prośbę. Ja także. Ale mimo to zmienię mego kierowcę, okazał się zbyt gadatliwy. O czym ty z nim rozmawiasz? Jest miły. Pierwszy, którego spotykamy, to dobry znak. A ty jak się nazywasz, młody i miły panie? Dla was będę zawsze pierwszy do wszelkich usług. Do widzenia, pierwszy. Do widzenia, Doris. Do widzenia. Do widzenia, Mary! Do widzenia! Do widzenia, Judy! Czemu patrzysz tak na mnie, jak gęś na samolot? A ćwiczę tutaj, bo mam głośny instrument. Głośny i fatalny. Koneser. A polowanie na tygrysa znasz? O, przedwojenny szlagier. Miałem solo. Daj pan trochę miejsca, kości mnie bolą po podróży. O, miejsce. Co to właściwie jest? A polowanie, no. A, to kombinat energetyczny. Odkrywkowe kopalnie węgla brunatnego. O, plus elektrownia. A pan, panie... O, Edward mam na imię. Panie Edku, z tym puzonem tutaj... O, mowa. Ludzie zawsze chcą się zabawić. Ja jestem potrzebny. Gram w lokalu Roma, dawniej Rzym. Spotykam samych artystów dzisiejszego ranka. Poranek jest porą, kiedy artyści są w cywilu. Ja chciałbym znaleźć jakieś miejsce. No, na brak miejsca nie można tu narzekać. Nie wie pan, ale chciałbym znaleźć jakieś Ale- miejsce, gdzie... Muszę teraz poćwiczyć. No, niedługo tu przyjdą ludzie. A może pan by coś... Ale powiedziałem przecież, że muszę poćwiczyć.
Małe piwo poproszę i małą wódkę. Małą prosiłem. Po co 2 razy nalewać? Oj, niedobra, nieżyczliwa. Człowiek z drogi. Nowość, tu wszyscy z drogi. 15,50. Posuń się 2 numery dalej. Pani Zosieńko, Dla mnie koniak. Ja jutro nie będę mógł się wyrwać. Weź to i nadaj, dobrze? Może wysłać telegraficznie, jak myślisz. Samobójca. Jak długo myślisz tak ciągnąć? Już prawie ostatek. Kiedy ona przyjedzie, Przepraszam opowiem. bardzo, można? Jeżeli będzie potrzeba, to i tak już niewiele. Nie, dziękuję ci. Nie mów, nie ma potrzeby mówić. Dobrze wiem, co robię. Kiedyś będziesz gadał sobie do innych, żeś mnie ostrzegał. Powiesz, ostrzegałem go, ale on mnie nie słuchał. Będziesz to powtarzał wszystkim, bo wszyscy wiedzą, że jesteś moim przyjacielem. I będziesz się bał, żeby cię nie posądzili o obojętność. I dlatego będziesz gadał. A teraz nie mów, bo nie ma potrzeby. Dobrze wiesz, jak sprawy stoją. Tak, ja wiem. Ona wmówiła ci, że jest bezradna. To nie jest takie trudne. Wystarczy ronić ci łzy, wydawać ciche, spłoszone okrzyki. Wystarczy wreszcie milczeć. W sposób żałosny, ale trochę oskarżający. Ale ona nie jest zła. Ani zła, ani dobra. Zło, które ona O, a przepraszam, nie zauważyłem. Z tamtego też nic nie wyjdzie. Ich 100 ona jedna. A ja ci teraz nie dam po mordzie, tylko dlatego, że w tej chwili wydaje mi się to miło. Zostaw. Przyjechał do roboty, może go po drodze okradli. Nie dali ci pieniędzy przy zaciągu? Dali, każdemu dają. Przebańkowała teraz 0,5, pół piwka, barmankę poderwać. Lepszy artysta. On od stolika, bo mi przestaje być nudno. Zaraz. Jak tu trafiłeś? No mów coś, no. Co mi tam będziecie w ucho pluli? Poproszę teczkę i małe sporty. No i jak leci, panie Bączek? Malutku. Co się stało? Resztę poproszę. Stało się. Coś poważnego? Jakie tam? Potrącił obóz człowieka i prysnął. Pewnie chce wytrzeźwieć. Albo odwrotnie. Ale nie uda mu się ani jedno, ani drugie. Poproszę wrocławskie. Pan się skaleczył tutaj. A tak, zapewne. Tak. Może coś nie klawa, ja mogę pomóc. Nie, już w porządku. Dziękuję. Z tą 100 to pan nie wierzy, że to był przypadek. Nie wierzę. Ma pan rację. Pan coś mówił o tym, że dają zaliczki. Ja potrzebowski jestem. Dają tym, którzy się zgłaszają do pracy. Jaki masz zawód? Robiłem różne rzeczy w życiu, właściwie wszystko. Byłem pomocnikiem mechanika ostatnio. Tak, ostatnio. Pracowałem w tym fachu w marynarce handlowej. Jestem z Wybrzeża, wie pan. Mój ojciec był rybakiem.
utonął w czasie sztormu na zatoce. Ja później też pływałem. Początkowo szuflowałem węgiel na parowcach, ale później miałem do czynienia z motorami wysokoprężnymi. W marynarce nieźle się zarabia. Tak. Ale musiałem zejść na ląd, a na lądzie, sam pan wie, już nie to. Czemu musiałeś zejść na ląd? Zadarłem z drugim oficerem, a później z kapitanem. Nasz drugi oficer to była straszna świnia. Płynęliśmy raz do Argentyny, do Rio de Janeiro. Gdzie? No do Argentyny. Na pokładzie mieliśmy pasażerkę. Była to zapewne piękna i młoda kobieta. Tak. Jadąca do swojej bogatej rodziny. Drugi oficer zapałał do tego łagodnego i samotnego dziewczęcia samczym afektem, narzucając się jej w sposób brutalny i chamski, a ty stanąłeś w jej obronie. No i tak dalej, i tak dalej. Rio de Janeiro leży w Brazylii. Marynarzu. Mimo to zgłoś się. Oczywiście, jeżeli naprawdę znasz się na dieslach. Znam się. Masz tu adres. Dziękuję. To nie dla mnie towarzystwo. Powodzenia. Premia ucieka! No, no! Gotowe! Dobra. Pewnie ropa zmieszana z wodą, nie? Ropa, ropa! Mówiłem już przedwczoraj o wtryskiwaczach. Trzeba było zrobić. A trzeba było. No, poczęstuj się, niech tak. Czy udało ci się wykopać kiedyś coś ciekawego? Mhm, owszem. 2 półtonowe bomby lotnicze. A ludzie często zagrzebywali różne rzeczy w ziemi. Wierzysz w cuda? Dlaczego ty tak ciągle żresz, stary? Głodowałem. Hej, stary! Rusz się! Leci ten wasz sportowiec! Widzisz go? Co jest to waszą koparką? No! To cholera. Zwijaj Majdan, jedziemy. Już. No! On jest szefem, a ja mu pomagam. Może do kina pójść? No, wujek. Pogramy trochę? Tylko Jawa. Jawa 250. Pojadę do domu na motorze, zobaczysz, stary.
Miś pula i gaz. Junak, chłopie, tylko junak. Mocniejszy od jawy. Sterotak, braciszku. Oj, i pojemność jaka. 350 kubików, no nie? Nie, tak. Ale dostań do niego części zamienne. Do jawy zawsze łatwiej dostać. I wygląd lepszy. Co czytasz? Dobra rzecz. Londona o poszukiwaczach złota. Ciekawe. Tak, pewnie. Posłuchaj. W sercu kanionu wszystko poruszało się płynnie. Płynne tony i płynne barwy toczyły się, splatały delikatną, nieuchwytną tkaninę, którą wyrażał się duch tego ustronia. Czego suszysz w sypialni? Śmierdzi, jakby kota rozdarł. Śmierdzi, bo mokra, a suszarnia nieczynna. Remanent? A nie, piec nawala. No, o złocie miało być. Zaraz będzie. Położył się na brzegu sadzawki i chciwie pił wodę. Smakuje nie najgorzej. Chłopaki, czy ktoś z was nie ma trochę sodki? Odrobinkę. Mam cholernego kaca. Nie, ten. Wczoraj zaprułem się, zgaga mnie piecze. A dzisiaj rano poprawiliśmy jeszcze tym cholernym winkiem. Ojej. Te wino to trucizna. A jak jeszcze porterem podlać, to już zupełna kołomyja. Uważnie studiował budowę stopu. Wreszcie dźwignął się na nogi i jeszcze raz powtórzył oględziny. Wygląda nie najgorzej, orzekł i podniósł kilof, szuflę i miskę. Miskę? Miskę. Czekaj. Niżej sadzawki przeprawił się przez potok, skacząc zręcznie z kamienia na kamień. A ja też właśnie tak skoczyłem. W miejscu, gdzie zbocze dotykało wody, zaczerpnął i wsypał do miski pełną łopatę ziemi. Przykucnął, chwycił w obie ręce miskę i zanurzywszy ją częściowo w strumyku, zaczął wykonywać wprawne obrotowe ruchy. Miska opustoszała szybko. Szybko, tak? Tak. No dobra, szybko. Koło mojego domu też jest małe źródełko. Postawiłem tam klatki i trzymałem nutrie. One muszą też mieć wodę. Ale też już przestało płacać. Ledwie na swoje wyszedłem. Wreszcie, gdy na dnie miski nie zostało nic oprócz okruszyn złota, policzył je i wychlusnął do potoku z resztą wody. Jak to? Wychlusnął. Do potoku. Zaraz. On szukał złotej dziury. Nie tych drobinek, rozumiesz? 7 mruknął, jakby chciał dobrze spamiętać ilość drobin. Teraz opłacają się kury. O, kury. Ja to o motorze nie myślę, po co mi? Siedząc, Chcę sobie założyć farmę kurzą. siedząc Nawet książki czytuję. Grosz zbieram. Chcę żyć za swoje i na swoje. Teraz opłacają się kury. Tak, tak. Sortował cenne okruchy i rzucał do miski. Raptem nawiedziło go poczucie niebezpieczeństwa. Zdawało mu się, że między nim a życiem stanęło coś ciemne, duszące, groźne. Cień, co pochłania życie. Szybciej, szybciej. Usłyszał donośny, ogłuszający łoskot, jednocześnie dostał potężny cios w lewą stronę pleców. Skręcił się nagle, jak liść od żaru i padł na miskę pełną złota. Pełno złota. Pełno złota. Dobra, no. Pełno złota. Wyżej drugi mężczyzna stał z rewolwerem w ręku. Pełno złota. Miska pełna złota, no? Słyszycie? Już mają bałwany swoją miskę złota. Gówniarze! Wasze złoto zakichane to 20% tutejszego dodatku. Słuchajcie, szczeniaki. Ja robiłem w Oświęcimiu, rozumiesz? Na Kanadzie. Tam zjeżdżały się z całej Europy, bracie, transporty do tego, do gazu. Tak, zobacz, przez trapy przeszło dziesiątki kilogramów żydowskiego złota. Zegarki, kolczyki, łańcuchy, bransolety, pierścienie, obrączki i ząbki. Nie, ząbki. Szuflani, bracie, szuflani złoto, góry złota. Kanada, rozumiesz? Tam, bracie, była Kanada. A oni, patrzcie, miska pełna złota. Pfu,
Jedno, co umiesz, to żreć. Żal mi ciebie było przez to twoje malowidło na rynku. Ale to było dawno i nieprawda. Idę. Nie chcę, żebyście mi kłonicą dołożyli, kiedy zasnę. Dobranoc. Jabłonie zupełnie zdziczały u nas w ogrodzie. Zaszczepić muszę. Gdzie u nas? U niego i u jego dziobatej gospodyni. Tete, szanuj się, jestem z kobietą po słowie. Nic nie mówiłeś. I nie potrzebuję mówić. Ale piękna to ona nie jest. Tak, ale charakter ma dobry. No to w takim razie trzeba to oblać. No bo inaczej sprawa się rozesknie. A kiedy wesele? Pewnie po zielonych świątkach. Zaprosisz, nie? Jeszcze czas o tym mówić. Jak nie zaprosisz, to za pitasów przyjdziemy. To pewnie w twoich stronach taki obyczaj. U nas jest inaczej. I będzie po mojemu, a nie po twojemu. No pewnie. Kto się żeni? Ty się żenisz czy on, co? A ty czego się tu kręcisz? No przecież wiesz, że nie wolno chodzić po terenie. Wraca na skróty, powoli idzie, bo mu pijacy ręce poprzydeptywali. Co tu robicie, aniołki? Borujemy dziury w ziemi. I co z tego ma być, ser szwajcarski? Może ci 100 potrzebna. Bynajmniej. Że też pan pamięta. Miałem zapomnieć? A co ty tu robisz? Pozwól na chwilę. No. To ja to poprawię. Miałem wrażenie, że chcesz mi coś powiedzieć. Mów zatem. A może ja się mylę, może ty niczego ode mnie nie potrzebujesz, a ja ci zabieram drogocenny czas. A teraz mi się wydaje, że czegoś od pana chcę. No więc co? A co na przykład możesz mi powiedzieć? Możesz mi powiedzieć, chodzi o to, aby pan mnie nie zakapował, albo nie jestem złodziejem, czy morda w kubeł. Ty nie wiesz, jaki ja jestem i nie umiesz dobrać właściwego tonu. Nie jestem złodziejem. Jeszcze nie jesteś. Jesteś w tym fachu co najwyżej początkującym amatorem, ale przyszłość jest przed tobą. Tyle, że widzisz, być dobrym złodziejem jest równie trudno, jak być dobrym kimkolwiek innym. Nie jestem złodziejem. Byłeś głodny. Nie tylko to. Zresztą to, co pan do mnie mówi, nie jest złe. Powiem panu. Szukałem tu miejsca. Tu jest daleko, więc właśnie tu chciałem sobie znaleźć miejsce. I powiodło ci się? Zaczekaj tam. Panie Felik. Słucham. Na 45. przerwiecie i pobierzecie próbki. Po jednej z każdego bieżącego metra. A reszta jak zwykle. Zabawy, panie inżynierze. Wszystko będzie w porządku. Inżynierze?
Panie Felix! Jak dobrze pójdzie, to wrócę przed końcem zmiany. No oczywiście, panie inżynierze. Od rana do nocy przeżuwał, ciamkał, popijał i chlupał. Cały jego świat to był ten jego bandzioch. Żrę, bo głodowałem. Tak mówił. Ja wiem, może miał fiołę. Możliwe. Ale człowieka trzeba zrozumieć. A on? Pobyt w obozie często kończy się jakąś manią. Obsesja głodu. On nie może kogoś zrozumieć. On jest zwolniony. Dlaczego? A inni? Jeden był zwariowany cyklista. Korbowody, gaźniki, pojemności skokowe, cylindry, sprzęgła, hamulce. Tylko o tym. Cały dzień tylko o tym. Inny znów o kurach. Z kurami, dla kur. Już nie mówił, a gdakał, tak jakby za chwilę miał znieść jajko. Suszył portki w sypialni, to śmierdziało, ale on przywykł. A jaki ty jesteś? O tym nie pomyślałeś? Ja nie jestem do śmiechu. Śmiali się ze mnie, pobiłem się z nimi. To znaczy stuknąłem jednego w dziób. A, to najłatwiej. Ale przecież bywają inni. Trzeba umieć ich poszukać. Pewnie, że to kosztuje trochę trudu, ale się opłaca. No, na ogół się opłaca. Pan w duchy wierzy. Nie wierzę. Chyba już nie wierzę. Z tej dobroci to można człowieka zabić. A co ty pleciesz? Jeżeli cudze kłopoty człowieka obchodzą. Jeden mój znajomy szofer pojechał w drogę. Nie spał poprzednio całą dobę, ale miał dobre serce i go namówili. Zasnął za kółkiem i stało się. Właściwie to nawet nie zasnął, ale tak jakby oślepł na chwilę. Dobrzy ludzie pozostaną dobrymi ludźmi i będą dalej szukać nowych frajerów. Tak mi opowiadał ten mój znajomy. Ego, bracie, jak ja znam takie mowy. Jak ja to dobrze znam. A ja znam takie mowy jak pańska, tylko ja już nie słucham mowy. Przecież ogłuchłem. Nic ci jeszcze nie powiedziałem. Ale ja wiem. A ja też kiedyś myślałem, że wszystko wiem. Ale ona mija, ta wiedza. Sam zobaczysz. Powiedz mi, czy wszyscy byli paskudni? No nie. Był tam taki jeden, który mi się podobał. Też ze wsi, ale jakiś inny. Czytał mi książkę. Właściwie o tę książkę poszło, to znaczy o to czytanie. Co czytał? Londona. O tym, jak pewien człowiek plukał złoto. Złoto powiadasz? A czy ty wiesz, że w rejonie Lwówka, Złotoryi i Bolesławca występuje rodzime złoto? Jest go jednak zbyt mało i nie warto kopać. Te góry są bardzo stare. Kiedyś ziemia wychlusnęła ze swego wnętrza kupę gorącego, płynnego świństwa, które zastygło. To gnejsy powstałe ze skał magmowych. A w gruncie rzeczy to jest zastarzała blizna, te góry. A pan? Czy pan... Nie. Nie znalazłem ani złota, ani drogich kamieni. Ale i nie szukałem ich, kiedy przestałem być dzieckiem. Nawet tak przypadkowo? Nigdy. A mimo to ja lubię ziemię. To, co robię, to mi przypomina trochę wędrówki po zapuszczonym strychu. Lubiłeś to robić? Tak. I tylko dlatego grzebie pan w ziemi? Moja praca jest niezbędna. Ale dlatego grzebie... Mój zawód. Ona nie kłamie nigdy. Tylko my wiemy o niej niewiele. Ziemia jest taka, jaka jest.
Prześpij się trochę. Noc przynosi dobrą radę. A jednak ludzie kłamią. Zostaw, to nie takie ważne. Jak on się nazywa? Nie wiem. Jeszcze nie wiem, ale on i tak jakoś mi się nazwie, jeżeli go zapamiętam. Zawsze się przy tobie plączą parszywe koty i zdychające ptaki i bezradne kobiety. A teraz ten. Mało zmartwień. Wiesz, że on też twierdzi, że nie warto brać ludzkich kłopotów na swoją głowę. A mimo to obaj jesteście skłonni postępować zupełnie inaczej. A gadacie tak więcej ostro, boście obaj są straśnie twarde chłopy. Słuchaj, Piotr, ty mi lepiej oszczędź takich porównań, bo wiesz, ja... Wiem. Ty nie masz poczucia humoru. To twoja jedyna wada, ale za to potworna. No co? Weźmiesz mojego podrzutka na garnuszek? Weź go. Będziesz uczestniczył w moim kłopocie. Wielka szansa dla ciebie. Szansa uczłowieczenia się. Dziękuję ci, przyjacielu zwierząt, kobiet i obieży światów. To pragnienie wygody mną kierowało. Poszukiwanie mniejszej przykrości od tej, jaką sprawiłoby mi pozostawienie owych zwierząt w błocie drogi. A może to mój paskudny oportunizm kazał mi tak postępować? Dogódź za tym mojemu oportunizmowi. No błagam cię, nie znęcaj się nade mną. A wiesz, rozgadałeś się. A to ci niedobrze robi. Wiesz, on twierdzi, że ludzie kłamią. Ja mu kłamał nie będę. Łazarzu, ja ci mówię, wstań. No, wstawaj. No chodź. Spiesz się. Co robiłeś dotąd? Na spychaczu. A przed tym? Różnie. Mowny to ty nie jesteś. Nie. Poradzę sobie z tobą. Już nie takich kozaków miałem w swoich rękach. Mhm. Ruch jak na odpuście. To będzie 1400 megawatów. Mega czego? Watów. Mega to ile? Milion. 1400 milionów watów, bardzo proste. Co proste? Łatwo sobie wyobrazić. Nie wygłupiaj się.
Żarówki przysłali? Nie! Pewno się komuś w głowie nie może pomieścić, że mnie też może być potrzebna żarówka. Taka zwykła 40. Dlaczego nie przysłali? Może nie mieli roweru? Albo goniec miał platfus. Być może do pańskiego podania nie został dołączony znaczek stemplowy. Na kwotę 2% wartości żarówki. I te rzeczy. Jakie? Parę tych rzeczy, które chętnie bym im posłał. Tylko się przy obcym krępuje powiedzieć jak. A voilà. Przywiozłem wam specjalistę z dawna oczekiwanego. Pokażcie mu co i jak. Ale tu tych wichajstrów. Do czego to? Do otwierania piwa. Tak. I umawiamy się, Aniolku, że niczego tutaj nie będziesz ruszał. To jest pierwsze ostrzeżenie. I drugiego nie będzie. A teraz weź kubeł i szczotkę od Bosmana i na górę. No. Umyjesz pokład. Wszyscy milionerowie od tego zaczynali. Tak jest, kapitanie. No. No to odpływamy. Tak jest, Władziu. Przepraszam. To granica tak blisko? Tak blisko. Tak. A dalej jest piękny, szeroki świat. Na wyspach Polinezji dziewczyny tańczą taniec hula hula i ruszają wdzięcznie wszystkim, co im Bozia dała. Można też sobie kupić samochód. Tak. Najlepiej marki Jaguar i pojechać do Sewilli na walki byków. Występuje tam właśnie słynny matador. Manolete, potęga. Où sont-elles, vierges souveraines? Mais où sont les neiges d'antan? Co po prostu znaczy, gdzież są, ach wy powiedzcie, jeśli znacie, ach, gdzież są niegdysiejsze śniegi. Où sont les neiges d'antan, où sont les neiges d'autrefois. Dans les pissoirs, tu la chose comme ça. No i czy to jest życie? Niech pani sama powie. A czas upływa. Czas nie stoi, pani Zosiu. I każdy dzień. Jeden dzień jest taki, którego już nie będzie. Przychodzi starość, człowiek stoi, jak to zimowe drzewo. Goły. Zupełnie. Już nigdy nie będzie takiego dnia,
którym by się mogło coś dziać. Miałem 2 żytnióweczki i rzeczkówkę. Uważaj. No. Byli ci tu twoi z hotelu. Jeden miał takie oko. Mówili, że cię załatwią. Albo i nie. Chciałbym się napić szklankę takiego soku pomarańczowego. Ale jest tylko grejpfrutowy. Teraz przyniosę. Pani Zosieńko, 200 czystej. Wziąłbym, ale chodziłoby o transport. Proszę koniak, jeśli można. Tylko nie ten chiński, ormiański. Da się zorganizować. Ludzie muszą żyć. Bardzo nie lubię organizować. Płacić lubię, ale organizować nie. Zresztą ja nic nie muszę. Nie nalała mi pani jeszcze wódki, pani Zosiu? Nie, czy podać? Proszę nie nalewać. A ten koniak, to ten pan zapłaci. Jak się namyślisz, to mi powiedz. Ja nie mam czasu na trele morele. Brawo, płaci. Widzi pani, jak to bywa? Trafił frant na franta i wyciął mu kuranta. Czy często pani mówiono, jak bardzo pani jest piękna? Mówiono. Już po jednym koniaku. Nie tylko po koniaku, panie Francie. Proszę nie wydawać reszty. Jeszcze powtórzymy. Noch einmal? Noch einmal, noch einmal, noch einmal. Ptaszku, zanadź śpiew. Noch einmal. Szefula, tylko wiesz, żeby wdychał. Proszę, dużą wódkę. I Radebergera. Nie grasz, Edziu? Nie, dzisiaj nie gram. W ogóle już mi obrzydło to klezmerowanie. Gdybym grał, trochę lepiej miałbym szansę. Wacek jedzie grać za granicę. Dokąd? Do Warny czy do Złotych Piasków. Załatwili mnie odmownie. Właściwie to nic nie załatwili. Nie istniałem dla nich. Może gdybym miał inny instrument, ale to już nieważne. Nic się nie zmieni. Filozof barowy. Łatwo ci mówić. Gdybym miał kobietę, którą bym kochał, to wtedy być może miałbym jakieś pomysły. I o coś może bym się starał. O, Edziu, Edziu. Jeszcze powtórzę, Zosiu. Twoja sprawa. Zosieńko, 2 śledziowe, sardynki, pół litra. Wiesz, przepisał mi B-kompleks i zastrzyki. A boli cię jeszcze? Nie. Mniej. Moja parzy mi ziółka, ona nie wierzy w lekarstwa. O, zamroź więcej łódki, czuję dzisiaj zabawę. Ziółka nie pomogą. Mówiłeś sobie, że ci pomagają i tyle. Chodzi o to, żeby nie bolało. Zosiu, polej jeszcze. Przekąś, Edziu. Nie po co. Twoja sprawa, trzecie i tak ci nie dam. Dasz. I nie dam. A dasz. Moje granie, Zosieńko, to jeden wielki greps. Dlatego mi dasz jeszcze i 3. I oto oparliśmy się wreszcie. O ladę, jak się ma, Rzedzio. No witaj, królowo, pięknie dzisiaj pani wygląda. A co, wdechaj. No niech pani zadba o to, żeby dzisiaj w naszych oczach jeszcze piękniej wyglądać.
Zosiula, o mnie już nic, tak? Nie pamiętasz. No, serwus. No, Hein, masz. Weźmiesz? Już mówiłem. Weźmiesz, puszku, ty mój łabędzi. Doktor Judy mi rozdarta sosna. Oto kres, jaki czeka społeczników. Przekona się pani. Chodź ze mną. Mam dla ciebie miejsce. Dobra jest. Pani Franusiowa! No, no, Dla Edzia. Ale, dziękuję. A co, nadałaś go na bagaż? Znam skądś tego chłopca. Już wiem, to było wtedy, jak przyjechały te 3 dziewczyny. Szukał miejsca dla siebie. Czyżby je znalazł? nie, nie. 42,50 bez procentu. Płać, bo i tak więcej wódki nie dostaniesz. Dobra. Franusiowa! Co to? Pani Nowakowa, przyprowadziłam tego gościa, co to mi mówiła pani Zosia. Niech pan zaczeka. Tylko żeby mi pan tam ognia nie zapruszył. Ugodzimy się jutro. Dobranoc. Dobranoc. Woda jest piętro niżej. Co się stało z tą szminką? Z jaką? Z tą. Nie wiem. Przecież widzę, mam oczy.
Wysmarowałaś całą, żeby jeszcze pasowała do tych twoich rudych kudlów. Ja teraz dostanę taką samą w tej dziurze. Jest to co gwałt podnosić o trochę smarowidła krajowej produkcji. Już nie mówię, że wzięłaś moją Halkę bez pytania. Kiedy? W zeszłym tygodniu. Ubrałam ją przecież, czego jęczysz? Brałaś? A dlaczego trzeba było prać? Nie wtrącaj się! Pilnuj swoich biegów! Dzień dobry, miłe panie. Dzień dobry. Sprzeczałyśmy się trochę. Właśnie, dało się zauważyć. Szkoda tak pięknego dnia na zbyteczne kłótnie. Mam pewną propozycję. Czy można złożyć wizytę? Proszę. Dzień dobry, Doris. Chciałbym zaproponować paniom spędzenie tego pięknego dnia na wolnym powietrzu. Czyli na tak zwanym plenerze. Dzień dobry, miły. Proszę. Proszę. Dziękuję. Co panie na to? Świetnie. Dzień jest rzeczywiście wspaniały. Weźmiemy z kuchni patelnię. Po co? Co? No, zrobimy sobie gorące danko. A więc chodźmy po niezbędne rytuały. Tylko pośpiesz się, bo nie będziemy na ciebie czekać. Dziewczynki! Co? Kupcie mi wkładkę do buta numer 5. Oszalałaś! Dzisiaj niedziela! O sole mio! Nie powinnam była tak mówić do Marysi. Ale z tymi piegami to nieprawda, co? Skądże? Ona nas tu sprowadziła. Ona się dowiedziała, że tu jest za mało kobiet. I miała rację. Ale dziś przynajmniej ja nie mam powodu do narzekania. A więc nie nudzicie się tutaj? Wprost przeciwnie. Jeśli można tak powiedzieć. Można tak powiedzieć. Nie miałem nic złego na myśli. Myślałem tylko to, co mówiłem po prostu. Czy jesteście zadowolone? Ja jestem zadowolona. Tutaj będę mogła urządzić sobie życie. Tam, gdzie byłam dawniej... zresztą nie ma o czym mówić. Tam, gdzie byłam dawniej, nie mogłabym pójść sobie za miasto po to tylko, żeby pójść sobie za miasto. I żaden chłopak nie mówiłby do mnie tak jak ty. Ale ja nie zawsze będę. Nie chce mi się dzisiaj myśleć o tym. Doris, Nie mów Doris, to głupie, mów Dorota. podobasz mi się najbardziej. Chciałbym cię pocałować. Będziemy zbierać
tak bym nie chciała, żeby było tak jak zawsze. No, masz rację. Ale teraz mi się wydaje, że rzeczywiście chciałam cię tylko pocałować. Nie pogubcie się! Nic ciekawego tu nie widzę. I chyba nie zobaczę. Pozwól ze mną. Chodź. Brzydkie, chropowate to granat. A to akwamaryn. Brzydkie? Dopiero kiedy dostaną szlif, stają się piękne. Ich cena to właściwie wartość pracy szlifierza. Są tanie, bardzo tanie. A to jest górski kryształ. Towarzyszy złotu. To znaczy zapowiada je, ale czasami ta zapowiedź nie jest prawdziwa. Weź go sobie na pamiątkę. On jest gotowy. Nic z nim już więcej nie trzeba robić. O, będziesz go obracał w palcach i patrzył, jak załamuje światło. Ale sam pan powiedział, że tu jest złoto. Nie warto go wydobywać. Ale pojedynczy człowiek. Ja myślałem, że to twoje płukanie to była zabawa. Sądziłem, że jesteś rozsądniejszy. Czemu ty chcesz się tak gwałtownie wzbogacić? Potrzebne mi są pieniądze. Każdemu są potrzebne pieniądze, ale nie do tego stopnia, żeby latać z patelnią wzdłuż strumyka. Ale mnie są bardziej potrzebne niż innym. Po co? Chcę sobie kupić nową szczoteczkę do zębów. To twoje gwałtowne poszukiwanie pieniędzy może się bardzo źle skończyć. Dla mnie niewiele rzeczy może się dobrze skończyć. Ależ pan jest nudny. Mdli mnie od tej pańskiej dobroci. Zresztą, ja pana o nic nie pytałem. Jeszcze się nie poddaję, dopiero za pół godziny. Szukam faceta, który wchodził tu przed chwilą. Nie znam nikogo. No, lekka przesada. To są jedyne drzwi wejściowe, tak? Tak? A to drugie. No więc? Pani się uśmiecha, dlaczego można wiedzieć? A po co on panu? Zrobił coś? Może inni zrobili mu krzywdę i pomyślałem sobie, że dobrze będzie, jeśli tu przyjdę.
No. No. Idziemy. Pani wskaże mi drogę. Pani Franusiowa? Pani zaprowadzi tego pana do Nowakowej. Szuka tego chłopca z góry. Proszę. Pójdę za panią. Dziękuję pani. Panowie krewni? Panowie się pokłócili? Chyba nie, nie sądzę. Pan z milicji? Nie chce pani wyobrazić, że jednak nie. No to co mam powiedzieć? Niech mu pani powie, że odwiedził go archanioł Gabriel. Do widzenia pani. Może ten na podwórku będzie wiedział. Oni razem pracują. Gdybym ja tutaj zaczął każdemu do papierów zaglądać. A kim ja będę robił? Spokojnie i układnie siedzą po miastach. Robią pod dachem i podlewają kwiatki. A co pan o nim wie? Że robi, tak? Ze strachu robi. A dajże mi spokój, człowieku. Ja swoje powiedziałem. A jak z tego wyjdzie jakie fikofanko, żeby potem na mnie nie było. Ja? Ty? No? Zapominasz o znajomych. Ale oni o tobie nie zapominają. Spokojna głowa. Nie mam żadnych znajomych. Nie? O co chodzi? O co chodzi, pytasz? Tak. W twoich papierach nie ma świadectwa z ostatniego miejsca pracy. Rzuciłem robotę nagle i nie wziąłem świadectwa. Pan wie, jak to w robocie bywa. Raz się trafia na ludzi, a drugi raz nie. Ja wiem, jak to w robocie bywa. No nic. Jeszcze o tym pogadamy. A jednak jestem ci potrzebny.
Czy coś się stało? Nie. One pojawiają się na wiosnę jako jedne z pierwszych. W istocie o nic mnie nie pytałeś. Chociaż to pudełko z motylami musiało cię zainteresować już wtedy. Pierwszego znalazłem, kiedy wyszedłem za drutów. Schowałem go do pudełka po papierosach, bo wydał mi się ładny. Odtąd liczyłem tymi motylami następujące po sobie lata. A jednak jest ich kilkanaście. Zresztą zbierałem rozmaite szpargały, rzeczy zbyteczne. Być może brało się to stąd, że choruję trochę i boję się, że nie zdążę niczego mieć, zanim nadejdzie to ostateczne świństwo. Przyniosłam ci gazety. Tak, ja już pójdę. Właściwie przyszedłem się pożegnać. Jak to pożegnać? Wynoszę się stąd. Myślałem, że będzie dobrze, kiedy tu przyjdę. Zapewne. No, nawet cieszę się, że przyszedłeś się właśnie ze mną pożegnać. Chciałbym cię przeprosić za to, że tu nie ma złota. To znaczy za moją gadaninę na ten temat. Nie chciałem się bawić twoim kosztem. A zresztą może i chciałem. No ale skoro wyjeżdżasz, to i tak dalej już bawić się nie będziemy. Dlaczego wyjeżdżasz? Muszę. Przyjechał tu jeden facet, który mnie zakapuje. Przepraszam, to znaczy wyda mnie. A więc nie wyjeżdżasz stąd, tylko uciekasz. Przecież to nie ma sensu. Tylko odwlecze i pogorszy całą sprawę. Polska jest mała. Tak. Polska jest mała. Idę już. A muszę do nich wrócić, żeby nie szukali mnie za wcześnie. Pan ładnie mówił o tych kamieniach. W ogóle pan jest wdechy chłop. Pan nie powinien słuchać tej kobiety. Cześć. Co za cham! Nazbierałeś tu sobie przyjaciół. Jan śmiał coś podobnego. No wiesz, nie spodziewałam się tego po tobie. Wulgarny opryszek, jakieś męty społeczne, amoralny element. Postaraj się o orzeczenia i znaki przystankowe w swoich zdaniach, to ci dobrze zrobi. Dobrze się składa, że wyjeżdżamy stąd. A teraz już lepiej. Pokażę ci, jak wygląda nasze nowe mieszkanie. To jest w końcu to, co było mi potrzebne. Więc tak, tu jest hol, tutaj jadalnia, a tu kuchnia. Można przebić takie małe okienko do podawania potraw, to będzie w dobrym guście. Tutaj moja pracownia, tu sypialnia i twoja w takiej małej alkowie. Będziesz miał zaciszny kącik. Potrzebujesz spokoju. Przepraszam cię, ale muszę już iść. Gdybym się spóźnił, nie denerwuj się. To naprawdę coś bardzo ważnego. Tak nagle? Piotrze, szalik! Myślisz, że to się uda? Spróbuję. Muszę to zrobić rano, zaraz po przejściu patrolu. Stuknął cię. Chcę zrobić wszystko, co jest do zrobienia, żeby później nie gadać tak jak wy. Że można sobie było wszystko urządzić inaczej.
A jeżeli nawet przejdziesz, jeżeli nie wypatrzą cię ludzie i nie wywęszą psy, to tam nie będzie lepiej czy gorzej, tylko inaczej. Ta linia wcale nie oddziela świata, w którym ty nie chcesz żyć i nie umiesz, od świata, w którym mógłbyś żyć. Dla takich jak ty jest bardzo mało miejsca na ziemi. Spójrz. Spójrz na to miejsce, przyszli ludzie z miast, miasteczek, zatabaczonych wsi. Robią tu coś z niczego. Wielu jest podobnych tobie, takich, którzy nie chcieli się na coś zgodzić. Oni jeszcze dzisiaj nie odczuwają radości i dumy, ale kiedyś, kiedy ktoś wypowie przy nich nazwę tego miejsca, to powiedzą. Na pewno powiedzą, ja to robiłem. Myślisz, że dla nich to będzie bez znaczenia? A kupią motor albo trochę kur. Nie. Nie tylko. Oni mieli swój szczyt świata, na który wleźli. Pozostanie w nich coś, co się buduje z dnia na dzień. Niezauważalne. Tak jak buduje się kryształ. Zostanie bodaj atom poczucia ludzkiej wspólnoty. Czy ty nie możesz tego zrozumieć? Powiedz, gdzie cię niesie? Błagam, niech pan mnie zostawi w spokoju, to są moje sprawy. A zresztą ja już się z panem pożegnałem, a teraz muszę iść załatwić jeszcze kilka głupstw. To gdzie cię niesie, ty głupcze, gdzie cię niesie? A jeżeli pan im powie, będą mnie gonić. Nie przestanę, kiedy krzykną. Zostań! Tak, to już koniec. 2 Oral Mopsy, 2 awanturki, pół litra, masło, pieczywko, woda. Wiesz, wziąłem wczoraj zastrzyk. Od razu pomogło. Teraz już mnie nie boli, tylko czasami jak mnie tak gniecie. Ach. Ziółka to dobra rzecz, ale na małe choroby. Ale musisz je brać systematycznie. Zrób sałatkę z cytryną. Mowy nie ma. Nalej mi setkę. Szukał cię tu jakiś gość w szarym ubraniu. Coś się stało? Nie. Ale może się stać, jeżeli chcesz się we mnie zakochać, to się pośpiesz. Postaw wódkę pierwszy. Jesteś już zaprawiona. Miałeś mi przynieść szczęście. Janka zaczepiła się o sklep monopolowy. Remanenty, pich, manko, superaty. Ma swoje kłopoty, coś tam przestawia, załatwia, zamyka sklep, otwiera. Ma swoje ważne godziny, w których musi gdzieś być, coś robić. A Dorota? Zobacz. Poderwała sobie faceta. Duża miłość. Pewnie Alfons. Ja zostałam na lodzie. Zawsze mi krzywo szło. Pechowa jestem. Twoje zdrowie pierwsze. Dzięki. Cześć, stary. O. Servus mutas. Mignąłeś mi, pomyślałem, ty, nie ty. Łapię cię jak mokre mydło. No chodź. Chodź, chodź. No chodź, chodź na chwilę. Czy można? Pani Zosieńko, proszę o koniak. I serek Roquefort. Wzięli cię na dietę, Edziu? No, mam apetyt na coś ekstra. Ostatecznie nie co dzień jedzie się za granicę. Pan żartuje. No mowa. Jadę do Warnej. No niech skonam. Kompletuje się większy zespół. Chłopaki dali cynk i przeszło. Edziu nie jest taki zły. Edziu to straszny klezmer. Edziu ma zmyłkowy instrument. Jak Edziu gra, to świat się śmieje. No. Zadrzemałem. Poczułem uderzenie i usłyszałem, że coś trzepnęło od spodu. Patrzę i widzę na szosie w światłach trupa i rozbity rower. Później już miałem taki mętlik w głowie, taki młyn. Znaleźli tam obok zabitego kundla, wiesz?
Kundla. A kundla. Trupi rower to nie twoja sprawa, bracie. Tak. No tamtych złapała lotna w najbliższym mieście. Takie wiesz, ciapciaki z tych amatorów. Kiedy zniknęli, zachodzili w głowę, no coś się stało. Rano znaleziono samochód. Wszystko w porządku, bracie. Zwariował, czy co? Poczekaj. Kundla. Kundla, no bracie. Gadali, wreszcie dali pokój. Kapujesz? No kto by cię tu znalazł na końcu świata? Ty robisz w swoim fachu? Ja nie. Ale teraz będę. Mam nowego starego. Tak groźny facet. Wracamy do Wrocławia. Ty, ale siebie kolosalna woda leci. No coś ty pijany, czy co? Gabryś. No? Nie. Ty nawet nie wiesz. No masz, jak w banku. Dobra, bracie. Ty, a jak tu jest? Ty, idzie coś tego jest? Tu jest. Wspaniale. No to na razie, bracie. Może wpadnę tu pojutrze. Jeśli memu staremu nie wpadnie coś, nie strzeli do łba. No to na razie, cześć. Cześć. No to, Zosieńko, grabula. O, fartowny pan jesteś, panie. Kajtek mam na imię. Jadę za granicę, człowieku, na tournée. Mowa. Śmiejesz się? No tak. Ty się umiesz śmiać? Poczekaj na mnie. Zdam zaraz kasę. To nie potrwa długo. $8,50. Nie lubię tragicznych. Bardzo nie lubię. Tu wielu ludzi przyjeżdża, żeby zapomnieć o czymś albo coś zmienić. Wiem o tym, bo mi to wszystko znoszą do baru i starają się podrzucać na ladę te swoje zmartwienia. Nienawidzę tych smutnych pokazów. Bałam się, że i ty masz coś podobnego w zanadrzu. Czekałam, kiedy się roześmiejesz. Dziś, to znaczy wczoraj, roześmiałeś się i to było bardzo ładne. Wszystko to było nieprawda. I skarby, i złoto, i drogocenne kamienie, i to, że musiałem uciekać za granicę, i to, że zabiłem człowieka. Wszystko nieprawda. Szkoda. A co było prawdziwe? To, że sam sobie zrobiłem piekło. Ale rozumiesz, to wszystko ludzie zrobią. Oni myślą, że robią to dla zarobku, albo żeby poprawić sobie życie, albo dla fermy kurzej. A w gruncie rzeczy zdobywają coś bardzo ważnego. Ja nie umiem ci tego wytłumaczyć, ale Monteverest to. A więc jednak i ty musisz mi pokazać swój teatrzyk kukiełkowy. Ja nie chcę tego, słyszysz? Chcę, żebyś był zwyczajny. Nabrałam się na twój uśmiech. Tak mi coś mówi. A szkoda. Powiedz lepiej od razu, że wyjeżdżasz, że pryskasz. Myślisz, że będę miała żal do ciebie? Powiem sobie, ot jeszcze jeden gnojek. Nie muszę już nigdzie uciekać. A tylko jest tu jeden facet, przed którym potwornie się wygłupiłem. A ty mówisz zupełnie o czym innym. Ja nie mówiłem do ciebie ani przeciwko tobie. Wiesz, ożenię się z tobą. Wyjedziemy do dużego miasta, gdzie teatry, kawiarnie, kina. Będziemy mieli
10 pokoi, w każdym pokoju 10 łóżek i po wszystkich łóżkach będzie nas ściskała jasna cholera, żeśmy się pobrali. Ścierwo jedne. Pa. Do widzenia. Pierwszy! Gdzie on jest? Ty, coś nie klawa z tobą? Powiedz. No czegoś tu czekał. Po jaką cholerę? Ja nigdzie nie muszę już iść. Nie możesz mi teraz tego zrobić. Przecież nic się nie stało. Będzie lato, będzie ciepło, patrz, słońce. Już raz to miałeś i przeszło. Będziemy robić razem, będziesz mi mówił o ziemi, nie rób tego!